Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym platanowym czwartku. Dzisiaj omówimy konfigurację nowej wersji Platan Call Monitor V3, czyli opowiemy, co jest nam niezbędne, żeby uruchomić oprogramowanie Platan Call Monitor, oraz rozpoczniemy konfigurację poprzez połączenie się z serwerem PBX i wczytamy licencję. Co potrzebujemy, aby uruchomić poprawnie komunikację pomiędzy oprogramowaniem Platan Call Monitor w wersji trzeciej oraz serwerem PBX? Przede wszystkim potrzebujemy serwer telekomunikacyjny Proxima bądź Libra, w którym skonfigurujemy odpowiednio parametry do wysyłania informacji o realizowanych połączeniach oraz funkcjach i usługach poprzez protokół PCTI, i to realizujemy poprzez przejście do menu ustawień wspólnych, wybraniu opcji CTI CPR, następnie uaktywnieniu protokołu komunikacyjnego PCTI, wybraniu portu, po którym ta komunikacja będzie następować, no i warto się upewnić, czy wszystkie komendy PCTI są zaznaczone, czyli wszystkie komendy wymiany danych pomiędzy zewnętrznym oprogramowaniem a serwerem telekomunikacyjnym będą realizowane. Oczywiście musimy mieć również odpowiednio skonfigurowaną już centralę, czyli zdefiniowanych użytkowników, którzy są i będą realizować połączenia z wykorzystaniem serwera telekomunikacyjnego. Jeżeli zależy nam na tym, aby oprogramowanie Platan Call Monitor wspomagało pracę grup wspólnego wywołania, to oczywiście też te grupy wspólnego wywołania powinny już być zdefiniowane przed przystąpieniem do połączenia z oprogramowaniem Platan Call Monitor. Oczywiście to jest stan idealny, natomiast w każdym momencie można dodawać nowe grupy, modyfikować te grupy. To w żaden sposób oczywiście nie będzie wpływało na funkcjonowanie oprogramowania Platan Call Monitor. Natomiast jeżeli podchodzimy do pierwszej konfiguracji, no to w idealnym świecie powinniśmy najpierw skonfigurować serwer telekomunikacyjny, a następnie później przystąpić do konfiguracji oprogramowania Platan Call Monitor. W momencie, gdy mamy skonfigurowany serwer telekomunikacyjny, mamy dwie możliwości. Albo zakup serwera aplikacji Platan, czyli komputera już z preinstalowanymi aplikacjami takimi jak Platan Call Monitor, Agent 003, Fax Server czy oprogramowanie Platan Contacts, czyli książka telefoniczna oparta o protokół LDAP. Bądź instalujemy samo oprogramowanie Platan Call Monitor, które jest dostępne dla systemów Windows 64-bitowych. Nie będę pokazywał samego procesu instalacji oprogramowania Platan Call Monitor. Należy postępować zgodnie z kreatorem instalacji. Następnie po zainstalowaniu na wybranym komputerze bądź po podłączeniu i ustawieniu parametrów sieciowych serwera aplikacji Platan możemy przystąpić do konfiguracji oprogramowania Platan Call Monitor. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Możemy to zrobić przy pomocy przeglądarki internetowej, wprowadzając w pasek adresu adres komputera, na którym został zainstalowane oprogramowanie Platan Call Monitor w systemie Windows, bądź adres IP serwera aplikacji Platan. Ja będę pracował na serwerze aplikacji Platan, więc https, wprowadzam adres 30.101. Wówczas uruchamia się strona z możliwością wybrania aplikacji, z którą chcemy współpracować. Nas w tej chwili interesuje Platan Call Monitor, więc wybieram Call Monitor i oprogramowanie poprosi o wprowadzenie danych do logowania. Domyślny login i hasło to jest admin. Dla celów bezpieczeństwa pamiętajmy, że w pierwszej kolejności powinniśmy zmienić
hasło do administracji i zarządzania tym oprogramowaniem. To jest pierwsza możliwość poprzez przeglądarkę internetową. Jeżeli nie posiadamy serwera aplikacji Platan, tylko instalujemy na systemie Windows, wówczas nie wywołujemy tylko i wyłącznie adresu IP, ale również wprowadzamy port, pod którym będzie odpowiadało to oprogramowanie. Port to jest 8083, czyli pełny adres do konfiguracji oprogramowania i korzystania z oprogramowania Platan Call Monitor. To jest https //10, no i adres IP komputera, na którym zainstalowane jest oprogramowanie Call Monitor, i po dwukropku port 8083. To jest pierwszy sposób możliwości konfiguracji oprogramowania Call Monitor. Drugim sposobem jest uruchomienie i zainstalowanie na stanowiskach klienckich aplikacji Platan Call Monitor Desktop i bardzo zachęcam do skorzystania z tej opcji dla użytkowników. Ma ona dużo większe możliwości, przede wszystkim jeżeli chodzi o elementy powiadomień o zdarzeniach w Platan Call Monitorze, niż wersja przeglądarkowa, którą przed chwilą prezentowałem. I tutaj wersję desktop również instalujemy zgodnie z krokami, które będzie kierował kreator. Po uruchomieniu oprogramowania Platan Call Monitor Desktop otrzymamy okno, w którym będziemy mogli wprowadzić login i hasło. Ale zanim to będziemy mogli wprowadzić, oczywiście najpierw musimy wskazać, gdzie to oprogramowanie Call Monitor się znajduje, czyli wskazać adres serwera oprogramowania Platan Call Monitor. W tym celu w lewym górnym rogu przechodzimy do menu Aplikacja. W menu Aplikacja wybieramy opcję Ustawienia. W ustawieniach podajemy adres IP komputera, na którym zainstalowane jest oprogramowanie Platan Call Monitor, bądź adres serwera aplikacji, port 8083. Dodatkowo możemy wybrać sposób wyświetlania czy prezentacji oprogramowania Platan Call Monitor, to za chwileczkę pokażę, oraz wskazać, gdzie mają pojawiać się okna z powiadomieniami, czy oprogramowanie ma być uruchomione z automatu przy starcie systemu i czy to oprogramowanie po uruchomieniu ma uruchomić się w zasobniku systemowym, czyli nie przeszkadzać użytkownikowi w pracy, czy po uruchomieniu ma wyświetlić ekran powitalny. Na początek oczywiście modyfikuję adres, pod którym dostępny jest serwer Platan Call Monitor, czyli 10.20.30.101. To jest adres mojego serwera aplikacji, port 8083. Mogę wybrać tryb jasny, ciemny bądź systemowy, w zależności od wyboru systemu, gdzie mają pojawiać się powiadomienia chociażby o połączeniach przychodzących czy wiadomościach czat, które będą prezentowane, i wskazuję, w którym miejscu te powiadomienia mają się pojawiać. Wybieram dla mnie wygodne miejsce, czyli prawy dolny róg, czyli w tym miejscu będą pojawiały się powiadomienia z Platan Call Monitora. Aktualizuję ustawienia. Wychodzę z ustawień. Wówczas oprogramowanie Platan Call Monitor nawiązuje połączenie z serwerem aplikacji Platan, z oprogramowaniem Platan Call Monitor, i następnie wprowadzam nazwę użytkownika oraz hasło admin, czyli pierwsze logowanie do systemu. Po wprowadzeniu poprawnych informacji od razu pojawia się okno z możliwością wprowadzenia licencji. Do momentu, aż tej licencji nie wprowadzimy, będzie wyświetlana w górnej części informacja o tym, że nie ma aktualnie przypisanych żadnych licencji. W tym momencie już możemy wczytać licencję, czyli wybieram opcję licencja, wskazuję plik, który chcę wczytać,
Mam go na dysku C. Licencja. Licencja generowana jest do modelu serwera PBX i numeru sterownika. Otwieram i wczytuję tą licencję. W tym momencie znika błąd z informacją o tym, że nie ma przypisanych żadnych licencji. Pojawia się tylko ostrzeżenie z informacją, że korzystamy z domyślnego hasła. Mając wczytaną licencję, możemy przystąpić do konfiguracji połączenia oprogramowania Platan Call Monitor z serwerem PBX. Tutaj jeszcze tylko pokażę, że w menu mamy dostępne aktualnie tylko i wyłącznie dwa elementy: wybierz numer i administracja. Na koncie admina, jeżeli wybiorę opcję wybierz numer, pojawia się co prawda okno dialera, natomiast jest również informacja, że nie ma uprawnień do edycji pola formularza, są tylko do odczytu, czyli w tym momencie ten element dialera dla konta admin nie jest dostępny. Nam zależy na przejściu do administracji, wobec tego w pierwszej kolejności sprawdzamy, co w menu administracja się znajduje. A mianowicie mamy możliwość podglądnięcia statusu systemu, podglądu użytkowników, ustawienia statusów dla agentów grup wspólnego wywołania w serwerze PBX, ustawienia połączenia z serwerem PBX, ustawienia połączeń, czyli możliwość odpowiedniej modyfikacji prefiksów do łatwiejszego zarządzania połączeniami przychodzącymi i wychodzącymi, ustawienia do połączenia z książką telefoniczną opartą o LDAP, czy to poprzez oprogramowanie Platan Contacts, bądź zewnętrzne swoje własne oprogramowanie, możliwość skonfigurowania klienta SMTP, który posłuży nam do wysyłania na adres e-mailowy menadżerów raportów z pracy agentów w grupach wspólnego wywołania. Jeżeli posiadamy licencję na bramkę SMS, możliwość ustawienia parametrów związanych z wysyłaniem wiadomości SMS, możliwość wczytania nowej licencji i moduł diagnostyczny. My zaczniemy od pokazania, co aktualnie znajduje się w statusie systemu, a następnie przejdziemy do ustawienia komunikacji pomiędzy oprogramowaniem Platan Call Monitor a serwerem PBX. Aktualnie w statusie systemu mamy informację o tym, że nie mamy połączenia ani z serwerem PBX-owym, ani z książką telefoniczną LDAP. Jest tylko informacja o tym, że aktualnie licencja, którą wczytaliśmy, zawiera 20 kont typu agent grup wspólnego wywołania w serwerze PBX, 2 konta typu menadżer, 30 kont typu użytkownik PBX, jedno konto typu tablica i uruchomiona jest bramka SMS w oprogramowaniu Platan Call Monitor. Skoro nie mamy połączenia, zdefiniujmy połączenie pomiędzy oprogramowaniem Platan Call Monitor a serwerem PBX-owym. Przechodzimy do menu ustawienia PBX, włączamy komunikację z serwerem, wprowadzamy adres IP karty procesorowej serwera PBX. W moim przypadku jest to adres 10.20.30.100. Ustawiłem w serwerze PBX, że komunikacja ma odbywać się na porcie 5004. Dodatkowa wymiana informacji pomiędzy serwerem Platan Call Monitor a serwerem PBX odbywa się na porcie 80 i potrzebuję jeszcze hasła dostępu Platan Call Monitor, które definiujemy w serwerze PBX. Domyślnie jest to 8 ósemek.
Jeżeli klient posiada jakąś zewnętrzną aplikację, która również komunikuje się z serwerem PBX, wówczas istnieje możliwość uruchomienia jakby alternatywnego połączenia z wykorzystaniem serwera Platan CTI, który to serwer Platan CTI będzie nam służył jako pośrednik pomiędzy zewnętrznymi aplikacjami a serwerem telekomunikacyjnym. Jest to wynikiem tego, że serwer PBX może tylko i wyłącznie z jednym serwerem wymiany komunikacji po PCTI komunikować się jednocześnie. Czyli jeżeli mamy kilka aplikacji, które komunikują się z serwerem PBX-owym poprzez protokół PCTI, wówczas musimy wykorzystać pośrednika w postaci serwera Platan CTI. Nie potrzebujemy do tego serwera żadnych licencji na Platan CTI, wystarczy nam tylko i wyłącznie sam serwer do wymiany komunikacji po PCTI. W tym momencie nie mam żadnych innych dodatkowych aplikacji łączących się z moim serwerem Proxima, wobec tego nie zaznaczam tej opcji. Natomiast gdyby były jakieś kłopoty z oprogramowaniem Platan Call Monitor, wówczas na zalecenie serwisu należy włączyć zapisywanie dodatkowych logów centrali i poprzez moduł diagnostyczny Platan Call Monitor będziemy mogli łatwiej ewentualnie zdiagnozować, jakie problemy wystąpiły w komunikacji. Po wprowadzeniu tych danych wybieram opcję Zaktualizuj. Ustawienia zostały zakończone i następnie po przejściu do statusu systemu pojawia się już informacja o tym, że oprogramowanie serwera PBX to jest wersja 3.1.2 i tutaj warto również powiedzieć, że oprogramowanie Platan Call Monitor 3.1 będzie współpracowało z serwerami PBX od wersji 2.24. Mamy informację o numerze sterownika serwera PBX. Mamy informację o modelu. Informację o tym, że nastąpiło poprawne połączenie pomiędzy oprogramowaniem Platan Call Monitor i serwerem PBX. I dodatkowo pojawiła się informacja o ważności licencji, czyli informacja o tym, że jest to dożywotnia licencja na wskazane wcześniej ilości odpowiednich typów kont w Platan Call Monitorze. Skoro mamy zestawione połączenie, możemy przystąpić do dalszej konfiguracji Platan Call Monitor. A mianowicie następnie użytkownicy. Domyślnie skonfigurowane jest jedno konto typu administrator. Możemy dodać kolejnych użytkowników poprzez wybranie opcji nowy użytkownik. Dodajemy nowego użytkownika. Możemy przypisać numer pobrany z serwera PBX, czyli po poprawnym połączeniu Platan Call Monitora z serwerem PBX zostają zaczytane numery wewnętrzne i opisy poszczególnych abonentów. Czyli możemy wybrać sobie tutaj, załóżmy, abonenta 100. Możemy zmienić mu nazwę użytkownika. Ta nazwa użytkownika będzie jednocześnie nazwą do logowania. Możemy wprowadzić opis. Numer został przypisany, czyli numer wewnętrzny 100. Należy podać hasło. Hasło musi zawierać od 8 do 20 znaków i nie może zawierać spacji. Oraz należy podać adres e-mail. Te elementy są wymagane, czyli podaję hasło, podaję adres mailowy, i następnie wskazuję, jakie role będzie pełnił ten użytkownik w oprogramowaniu Platan Call Monitor. Mamy do wyboru możliwość zaznaczenia, czy będzie on pełnił rolę administratora, czy będzie pełnił rolę
agenta grupy wspólnego wywołania. Czy to konto będzie dedykowane pod konto tablica, czyli na przykład pod duży ekran, na którym będą prezentowane informacje odnośnie połączeń, które są realizowane przez daną grupę wspólnego wywołania. Czy ten użytkownik będzie pełnił rolę menadżera, czyli będzie nadzorował jakąś grupę wspólnego wywołania, czy jest to jedynie zwykły użytkownik PBX-a, nie przypisany do żadnej grupy wspólnego wywołania i nie nadzoruje pracy żadnych grup wspólnego wywołania. Warto tutaj od razu też powiedzieć, że użytkownik może pełnić jednocześnie wszystkie te role, czyli mamy możliwość zaznaczenia, że użytkownik będzie pełnił wszystkie role, czyli może być jednocześnie agentem, może być tablicą, choć to jest, przyznam się szczerze, troszkę może nie do końca właściwe, ale może być jednocześnie menadżerem, czyli może być agentem danej grupy i jej menadżerem. No i oczywiście jest również zwykłym użytkownikiem PBX-a. Warto również wskazać, że jeżeli zaznaczymy opcję agent, to automatycznie przypisuje się rola użytkownika, ponieważ zwykły agent grupy wspólnego wywołania również może realizować połączenia bezpośrednie do niego kierowane, jak bezpośrednio może wybierać połączenia wychodzące, niekoniecznie te związane z grupą wspólnego wywołania. Podobnie sytuacja wygląda z menadżerem. Jeżeli zaznaczymy opcję menadżer, to licencja menadżer również zawiera w sobie od razu konto użytkownika. No i oczywiście mamy możliwość zaznaczenia, że dany klient oprogramowania Platan Call Monitor będzie tylko i wyłącznie użytkownikiem PBX-a. I ważne jest również to, że rola użytkownika musi być przynajmniej jedna zaznaczona przy tworzeniu konta. Przechodząc dalej, utwórzmy sobie na początek konto agenta. Jeżeli tworzymy konto agenta, to następnie musimy wskazać, do której grupy wspólnego wywołania ten użytkownik jest agentem. Również serwer Platan Call Monitor po poprawnym połączeniu zaciągnął informacje o zdefiniowanych grupach wspólnego wywołania w systemie. Więc możemy teraz przy konfiguracji użytkownika wybrać, czy dany użytkownik będzie pełnił rolę agenta w grupie wspólnego wywołania handlowcy, czy w grupie wspólnego wywołania serwis. Jeżeli zmienimy tego naszego agenta na menadżera, wówczas wskazujemy grupy menadżerskie, no i zaznaczamy, czy będzie pełnił rolę menadżera dla grupy handlowcy, czy dla grupy serwis, a może będzie nadzorował obydwie grupy jednocześnie. Także tutaj też nie ma restrykcji, że agent może należeć tylko do jednej grupy, czy menadżer może zarządzać tylko jedną grupą wspólnego wywołania. Tutaj możemy zaznaczyć dowolną liczbę grup wspólnego wywołania dla agenta, jak również dla menadżera. Jeżeli agent jest jednocześnie menadżerem, no to oczywiście wskazujemy, że będzie nadzorował dział handlowy, załóżmy dla przykładu, a nadzorcą będzie dla dwóch, czyli dla działu handlowego i dla serwisu, także wszystkie tutaj możliwości możemy realizować. Po zdefiniowaniu konta użytkownika czy klienta wybieramy opcję utwórz i taki użytkownik pojawia się w tabeli użytkowników. Stwórzmy sobie jeszcze jednego użytkownika, kolejnego użytkownika z listy. Proszę zwrócić uwagę, że z listy, którą pobraliśmy z serwera PBX, zniknął nam już numer 100, ponieważ Platan Call Monitor już wykorzystał tego użytkownika, więc pokazuje nam kolejny numer dla abonenta wewnętrznego, abonenta 101. Też wpiszmy jakieś hasło, jakiś e-mail. I zaznaczmy, że on będzie tylko i wyłącznie użytkownikiem, ale jednocześnie będzie administratorem systemu.
utwórz. I w tym momencie abonent o numerze 101 pełni dwie role, czyli ma możliwość w Platan Call Monitorze obserwacji połączeń bezpośrednich kierowanych do niego, jak również swoich połączeń wychodzących, a jednocześnie pełni rolę administratora systemu, czyli może modyfikować parametry związane z dodawaniem użytkowników, zmianą konfiguracji oprogramowania Platan Call Monitor. I w zależności od liczby użytkowników PBX-a dodajemy tych użytkowników oczywiście w ramach ilości wykupionych licencji. Jedna bardzo ważna uwaga: jeżeli w połączeniach, które będą wizualizowane w oprogramowaniu Platan Call Monitor, opisy dla numerów wewnętrznych będą widoczne tylko i wyłącznie dla zdefiniowanych użytkowników oprogramowania Platan Call Monitor. Czyli jeżeli chcemy, aby wszyscy użytkownicy, wszyscy abonenci wewnętrzni serwera PBX byli z opisami prezentowani w komunikacji w Platan Call Monitorze, wówczas dla wszystkich użytkowników musimy wykupić przynajmniej licencję na użytkownika PBX, jeżeli nie pełnią roli np. agenta bądź menadżera w grupach wspólnego wywołania. Mamy jeszcze jeden przycisk w menu użytkownicy role, a mianowicie po wybraniu tej opcji pojawia się możliwość zmiany uprawnień, zmiany ról dla poszczególnych użytkowników, czyli możemy odpowiednio dodawać bądź zmieniać role, jakie pełnią użytkownicy w oprogramowaniu Platan Call Monitor. Kolejny element, który znajduje się w menu administracja, to jest element ustawienia statusów. Ustawienia statusów dotyczą agentów w grupach wspólnego wywołania. Domyślnie mamy dwa stany opisowe wprowadzone, a mianowicie wylogowany i zalogowany. Ustawienie takiego statusu w oprogramowaniu Platan Call Monitor spowoduje, że agent zostanie zalogowany bądź wylogowany w zależności od wybranego statusu we wszystkich grupach wspólnego wywołania bądź w konkretnej grupie wspólnego wywołania. Mamy dodatkowe jeszcze 3 statusy, których opisy możemy edytować i możemy je wyedytować na przykład na spotkanie, czyli będzie to element, kiedy agent zaznaczy ten status w momencie, kiedy będzie miał spotkanie, nie będzie mógł odbierać telefonów. Wobec tego wybieramy akcja statusu, wylogowanie z grupy bądź grup wspólnego wywołania. Aktualizuj. Kolejny taki status, który może się zdarzyć, to jest urlop, czyli dłuższa nieobecność. Urlop też ma powodować akcję wylogowania z grup wspólnego wywołania i dzięki temu w raportach z pracy agentów będzie odpowiednio przesyłana informacja menadżerom o tym, z jakiego powodu dani agenci w danym momencie byli wylogowani, czy byli na spotkaniu, czy mieli urlop, bądź mieli jeszcze jakieś inne powody do tego, aby nie odbierać połączeń. Kolejna opcja ustawienia połączeń, czyli modyfikacja prezentacji i wykonywania połączeń na zewnątrz, a mianowicie niektórzy operatorzy przesyłają informacje o numerze do nas dzwoniącym z plusem. Wobec tego, aby było łatwiej oddzwaniać na te połączenia, oprogramowanie zamieni prefiks plus na 2 zera, co pozwoli na poprzez kliknięcie łatwe oddzwonienie na dane połączenie. Mamy możliwość modyfikacji dostępu do głównej wiązki wyjścia na miasto. Domyślnie w serwerach PBX Platana jest to prefiks 0. I ostatni parametr to jest przypisanie liczby dni dopasowania połączeń oddzwanianych do nieodebranych, czyli domyślnie mamy ustawiony jeden dzień, czyli jeżeli w ciągu tego samego dnia
agent bądź użytkownik PBX oddzwoni na nieodebrane połączenie, system połączy to jako jeden rekord i pokaże status oddzwonione. Jeżeli mamy sytuację, że użytkownicy bądź agenci grup wspólnego wywołania w serwerze PBX mają możliwość oddzwonienia na nieodebrane połączenie nie tylko w ciągu jednego dnia, ale na przykład jeżeli w przeciągu 3 dni oddzwonią, to ten status ma się zmienić jako na zrealizowane oddzwonione połączenie, wówczas system będzie dopasowywał te połączenia i nie będzie wskazywał liczby nieodebranych, nieoddzwonionych, nieobsłużonych połączeń. Także tutaj również mamy możliwość wskazania liczby dni dopasowania tych realizacji dla połączeń oddzwanianych. Zazwyczaj większość organizacji życzy sobie, żeby tego samego dnia połączenia nieodebrane, utracone były obsłużone przez agentów, więc domyślnie znajduje się liczba 1, czyli 1 dzień dopasowania. Kolejna opcja do ustawienia to ustawienia połączenia z oprogramowaniem Platan Contacts, czyli książką telefoniczną opartą o protokół LDAP. Mamy możliwość włączenia, dzięki temu uzyskujemy informacje o opisach do numerów zewnętrznych, numerów miejskich, które do nas są kierowane, jak również na te, na które my dzwonimy. I tutaj te opisy będą tylko i wyłącznie wyświetlane w przypadku właśnie posiadania oprogramowania Platan Contacts bądź własnej książki telefonicznej LDAP. Wybieramy, z jakiej książki telefonicznej korzystamy, czy z Platan Contacts, czy z zewnętrznego LDAP. Ja posiadam serwer aplikacji Platan, wobec tego będę korzystał z oprogramowania Platan Contacts. Wówczas wystarczy, że kliknę wypełnił domyślnymi, jeżeli nie zmieniłem żadnych ustawień w Platan Contacts. Wystarczy, że kliknę zaktualizuj i połączenie powinno zostać nawiązane. I jeżeli przejdę w tej chwili do statusu systemu, pojawi się zmiana w ustawieniach związanych z połączeniem z LDAP, czyli informacja, że oprogramowanie Platan Call Monitor nawiązało połączenie z książką telefoniczną Platan Contacts. Dzięki temu do numerów miejskich będę miał opisy, jeżeli oczywiście one znajdują się w tej książce telefonicznej. Kolejny parametr może wrócę jeszcze do LDAP-u i pokażę ten zewnętrzny. Jeżeli mamy zewnętrzną, swoją własną książkę LDAP-ową, no to oczywiście te wszystkie parametry związane z komunikacją z zewnętrznym serwerem LDAP musimy samodzielnie uzupełnić. Kolejny element, zdefiniowanie klienta poczty e-mail do wysyłania menadżerom informacji o raportach. Po przejściu w ustawienia SMTP podajemy nazwę użytkownika, adres e-mail, hasło, adres serwera SMTP, port SMTP oraz czy wymagane jest szyfrowanie dla tego klienta poczty e-mail. Ustawienia SMS. Tutaj od razu też warto powiedzieć, że jeżeli serwer PBX wyposażony jest w kilka modułów GSM i oprogramowanie Platan Call Monitor posiada licencję na bramkę SMS, wówczas wszystkie SMS-y przychodzące będą wizualizowane w oprogramowaniu Platan Call Monitor. Natomiast SMS wychodzący będzie wysyłany tylko i wyłącznie przez moduł czy numer GSM, który zostanie zdefiniowany w ustawieniach SMS. W moim serwerze mam numer SMS-owy zdefiniowany i wskazuje, przez jaki okres wiadomości SMS oprogramowanie Platan Call Monitor ma
przechowywać. Domyślnie jest 12 miesięcy, to jest maksymalny czas. Możemy wybrać od 1 do 12 miesięcy. Wszystko w zależności, jak dużo informacji chcemy przesyłać. Tutaj to jest też jednocześnie, myślę, że dobry moment, aby wspomnieć o tym, że wszystkie informacje, czy to o połączeniach, o notatkach, wiadomościach, czat, przechowywane są przez okres 12 miesięcy. Kolejna zakładka licencja, którą już pokazywaliśmy, czyli możliwość wczytania pliku licencyjnego, czyli wskazujemy miejsce, gdzie licencja się znajduje, a następnie wczytujemy tą licencję. I ostatni element, diagnostyka, a mianowicie po wybraniu opcji diagnostyka możemy pobrać plik, który zostanie zapisany w formie tekstowej i w razie problemów, kiedy zaleci to serwis, taki log należy do nas przesłać. Proszę pamiętać również o tym, że tworząc log diagnostyczny, wraz z logiem należy przesłać nam jakiś ograniczony okres, wskazanie daty, godziny, kiedy problemy wystąpiły, tak aby było nam dużo łatwiej znaleźć odpowiednie miejsce w logu i wspomóc diagnostykę właśnie dzięki tym logom, które zawiera oprogramowanie Call Monitor. Po zdefiniowaniu wszystkich tych parametrów możemy jako administrator w tym momencie się wylogować i załóżmy, zalogujemy się jako abonent 101, który zdefiniowaliśmy. Zaloguj i aktualnie jestem użytkownikiem PBX. Abonent 101 był użytkownikiem i administratorem, czyli jednocześnie ma dostęp do tych wszystkich elementów związanych z diagnostyką, a jednocześnie ma elementy związane z bezpośrednimi połączeniami. Jeżeli zmienię użytkownika na abonenta 100, w tym momencie ten użytkownik jest agentem grupy wspólnego wywołania handlowcy, ma informacje o dzisiejszych połączeniach na grupę, a jednocześnie jest menadżerem, czyli ma chociażby dostęp do raportów związanych z grupą handlowcy, jak również z grupą serwis. Nie ma z kolei uprawnień związanych z administracją. Tutaj to pole administracja dla niego nie jest dostępne. Natomiast ma dostępną informację o bramce SMS. Widzimy tutaj chociażby informację o tym, że ktoś próbował się do nas dodzwonić na ten numer karty SIM, który mam obsadzony w serwerze PBX. Pozostałe elementy instrukcji związanych z oprogramowaniem Platan Call Monitor znajdziecie Państwo w najbliższym czasie na naszym kanale YouTube, gdzie będziemy pokazywać elementy funkcjonalne dla poszczególnych użytkowników oprogramowania Platan Call Monitor. Jeżeli chodzi o tą prezentację, to tyle. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, zachęcam do zadawania je w module pytań i odpowiedzi w aplikacji Teams. W tej chwili czekam na te pytania. Pan Jerzy zadaje pytanie: wysyłanie SMS. Można wpisać kilka numerów linii GSM? Nie. Aktualne oprogramowanie Platan Call Monitor umożliwia wpisanie tylko jednej linii GSM, przez którą będą wysyłane wiadomości SMS. Natomiast, tak jak wspomniałem, wiadomości przychodzące będą odbierane ze wszystkich linii GSM, które są zintegrowane w serwerze PBX Platana. Przejście z niższej wersji do wersji trzeciej wymaga odinstalowania starej. Tak jak było to wspomniane na prezentacji tydzień temu, jeżeli użytkownicy będą przechodzić z wersji 1 bądź 2 do wersji trzeciej Platan Call Monitora,
Wymaga to zarchiwizowania danych, ponieważ utracimy wszystkie informacje, które były w wersji pierwszej bądź drugiej i na nowo będzie trzeba skonfigurować oprogramowanie Platan Call Monitor. Ta wersja trzecia jest dużo bardziej rozbudowana, niestety wymagała również modyfikacji baz danych i nie udało nam się przeprowadzić prostej konwersji tej bazy danych. W związku z tym wymaga to odinstalowania starej wersji i zainstalowania nowej wersji w wersji trzeciej i ponownej konfiguracji. Jak wspomniałem, licencje zakupione do wersji pierwszej czy drugiej są automatycznie przepisywane. Odzwanianie nie wymaga instalacji Click to Call. Nie jest wymagane w tej chwili w ogóle instalacja Click to Calla, czy to w wersji desktop, czy w wersji przeglądarkowej. Tutaj również ja sobie jeszcze tylko sprawdzę, bo mam tu, prawda, tutaj Click to Calla włączonego, ale go wyłączę. OK, z dodatków. I teraz jeżeli się zaloguję na abonenta 100, to nie mam żadnej rozmowy, więc tu pewnie nie będzie, ale to na bramce SMS. Jak widać, mimo tego, że nie wyłączyłem wtyczkę Click to Call, pojawia się możliwość oddzwonienia na numer, który został zapamiętany w Call Monitor, czyli wersja trzecia nie wymaga instalacji dodatku Click to Call. Szanowni Państwo, nie widzę więcej pytań. Jeżeli się pojawią, to proszę zadawać je nam na adres centrale@platan.pl bądź bezpośrednio opiekunom regionu. Ja w tym momencie Państwu bardzo serdecznie dziękuję za tak liczny udział w naszym webinarium. Mam nadzieję, że to oprogramowanie o zwiększonej funkcjonalności jeszcze bardziej spowoduje, zwiększy jeszcze bardziej zadowolenie klientów. Dziękuję bardzo serdecznie jeszcze raz i zapraszam na kolejne nasze spotkania. Do zobaczenia.